Przez bardzo długi czas nikt nie wiedział, że noszę aparaty słuchowe, że mam bardzo głęboką uchotę, prawie 90% mam ubytku słuchu. Sprytnie to ukrywałam, kamuflowałam się, reagowałam tak samo, jak reagowało otoczenie. Po przeprowadzce z Lublina do Warszawy dopiero zaczęłam mówić otwarcie o mojej głuchocie. Nazywam się Dominika Kopańska, pracuję w Fundacji Aktywizacja jako specjalistka do spraw PR-u komunikacji. Zajmuję się organizacją wydarzeń, prowadzę różnego rodzaju kampanie, piszę artykuły, ale przede wszystkim pracuję głosem, co jest też nietypowe. Moja codzienna praca przypominała pewnego rodzaju pole minowe. Musiałam za każdym razem udawać, że coś rozumiem. Nie chciałam w jakiś sposób odbiegać od środowiska, więc ja nie wiedziałam, co się dzieje. Nikt nie wiedział, że słabo słyszę, że noszę aparaty słuchowe. Sprytnie je ukrywałam za moimi włosami. Nauczyłam się tutaj korzystać z narzędzi wspomagających moją codzienność. Dowiedziałam się, że jest takie szkolenie, mogę sobie ułatwić pracę i poświęcić ten czas na coś, w czym się najbardziej odnajduję, na kontaktach z innymi ludźmi i na mojej kreatywności. Głównie korzystam z Copilota i z napisów. Planuję na przykład komunikację. Mam mnóstwo spotkań online, na Teamsie na przykład. Mam tam napisy. Później po zakończeniu spotkania tworzy się transkrypcja, punkty z tego spotkania. To, co traciłam wcześniej na moją własną burzę mózgów i na pracę z tekstem, długopisem i na kartce pisałam plan komunikacji, to teraz na przykład mogę wrzucić moje jakieś takie pomysły, moją burzę mózgu w Copilot i to mi generuje cały mój plan miesięczny na przykład. Dominika przyszła do nas z dużą otwartością i chęcią do działania. Szkolenia Smart Start dały jej kompetencje w obszarze AI, a także dały narzędzia do tego, aby efektywniej wykorzystywać je w codziennej pracy. Wierzymy, że technologia jest ważna i powinna być dostępna dla każdego. Stąd też współpraca z Microsoft i szkolenia w pełni dostępne, chociażby poprzez wykorzystywanie polskiego języka migowego. Szczerze mówiąc, ze sztuczną inteligencją się uczymy siebie nawzajem. Dzięki temu, że traktowałam to jako narzędzie wspomagające moją codzienność, nabrałam niesamowitej odwagi. Kiedyś nie miałam odwagi pracować głosem, a teraz stoję na jednej z większych scen. Wstąpiłam chociażby na TEDx Lublin. To, co kiedyś było dla mnie poczuciem wstydu, jest czymś istotnym, czymś ważnym i wykorzystuję to, bo może zmienię jakieś postrzeganie świata w przyszłości, postrzeganie głuchoty przez społeczność. Nawet jakby to miała być jedna osoba, to i tak jest moje zwycięstwo. Dzięki też sztucznej inteligencji zaczęłam chodzić do miejsc publicznych, do kawiarni, restauracji. Położę sobie telefon na stole i automatycznie on mi transkrybuje, co kto w danym momencie mówi do mnie. Kiedyś chowałam aparaty słuchowe bardzo skutecznie, a teraz je bardzo skutecznie odkrywam. Są bardzo kolorowe, są bardzo jaskrawe, bardzo widoczne. Niech inni ludzie widzą